W poprzednim odcinku wyruszyliśmy na naszą wyprawę z Kolumbii do Patagonii. Nie mamy pojęcia, ile nam ona zajmie. Kilka miesięcy na pewno, może nawet kilka lat. Na razie mamy jeden motocykl, ponieważ drugi nie doczekał się jeszcze papierów, żeby przekroczyć granicę. Ale nie martwcie się, nie będziemy cały czas na jednym motocyklu. Ja w maju wracam po moją maszynę do Bogoty i wtedy dołączę do Nicolasa, który będzie na mnie czekał w Peru. Wróćmy jednak do początku tej wyprawy. W pierwszym odcinku wyruszyliśmy z miejscowości Ubate do pustyni Tatacoa, która, jak widać z komentarzy, zachwyciła Was wszystkich. Dzisiaj jedziemy dalej, bo aż do granicy z Ekwadorem. W tym odcinku czeka więc na Was kolumbijska droga śmierci oraz pierwsze dramaty związane z przekraczeniem granicy z Ekwadorem. Przerwa na co na owoce? Za złoty 50. Posłuchajcie, spotkaliśmy Daniela. Także Daniel jest Belgiem i jedziemy z nim dzisiaj do San Agustin. Voilà. Halo, halo, dotarliśmy do San Agustin. Dotarliśmy, słuchajcie, dzięki właśnie Danielowi, który tu już był. Wybraliśmy się 2 km od San Agustin i będziemy spali w takiej fajnej fince, w takim gospodarstwie. Mamy takie tu widoki i chodźcie, wezmę Was na room tour. Zobaczcie, w ogóle jest pięknie. Jesteśmy całkowicie w naturze. Zapraszam Was. Patrzcie tutaj na salon. Jaki jest salon. A teraz pokażę Wam pokój. Voilà, taki pokój. Jest naprawdę klimatycznie. Macie duże łóżko, macie swoją łazienkę tutaj, macie widok. Ale jak jesteście tutaj w San Agustin, ale to jest taki jeden hotel, który my znamy, że jest bardzo fajny, nazywa się Masaya. On jest w Santa Marcie i w Bogocie, w Medellin. I właśnie tutaj. I tam mają jeszcze lepsze pokoje, naprawdę. No, ale to jest bardzo fajne w tym hoteliku, że po prostu śpicie, tutaj też śpi właścicielka domu, jesteście po prostu naprawdę, śpicie u gospodarza. To nie jest jakiś hotel, nie płacicie hotelowi, płacicie po prostu do ręki rodzinie, która tutaj mieszka i to jest piękne. Ja właśnie w takich miejscach najbardziej lubię się zatrzymywać z Nicolasem. A teraz chciałam Wam przedstawić, słuchajcie, Daniela. To jest Belg, którego poznaliśmy wczoraj w departamencie Huila, czyli totalnie w departamencie, gdzie naprawdę rzadko się widzi jakichś turystów. Ale chciałam Wam powiedzieć, że Daniel to jest taki podróżnik z krwi i kości. Alors, qu'est-ce que tu fais en Colombie? Je voyage, comme vous, avec ma moto. Oui, t'as acheté une moto en Colombie. J'ai acheté ma moto à Bogota, La même que nous. la même que vous, Czyli to jest AKT 200. en AKT janvier 200. 2019. Ouais, t'es venu ici la première fois La en première 2019? fois, oui, en fait là, je pensais faire chaque année un voyage de 2 mois. Et donc là, je suis à mon 3e voyage, toujours avec la même moto. Et tu fais toujours Colombie-Équateur, c'est Colombie-Équateur. Ouais. ça? Et comment tu voyages? Dis-nous ton style. Ma manière de voyager, c'est de l'improvisation totale. Je ne sais jamais le lendemain ce que je vais C'est faire. ça. C'est toujours comme ça, je rencontre des gens, Ouais. je passe du temps avec eux, je cuisine, hein, tu sais que j'aime cuisiner. Ouais, il nous a cuisiné un bon petit déj aujourd'hui. Et voilà, je fais mon plan pour demain, là je suis en train de préparer mon voyage. Là je vais passer 4-5 jours dans la forêt à observer les oiseaux et la faune et photographier ce que je peux avec mon matériel. Trop bien. Photo. Voilà, to jest historia Daniela, więc słuchajcie, to jest przykład na to, że można podróżować i naprawdę podróżować przez duże P, niezależnie od wieku. Daniel ma 62 lata i podróżuje tak jak my. Il nauczył się, t'as appris espagnol et anglais pendant le voyage. Ouais, sur la route avec les gens.
On mówi po hiszpańsku, naprawdę, mówi bardzo dobrze po hiszpańsku, nie ma żadnego problemu z porozumiewaniem się, więc to jest przykład. Ten egzemplarz. Z San Agustin pojechaliśmy w stronę departamentu Putumayo, który jest częścią regionu Amazonii. Trasa okazała się dość prosta. Nie było za dużego ruchu na drodze, a widok tak bujnej zieleni przenosił nas do naszej ostatniej przygody w Leticji. Wjechaliśmy właśnie do departamentu Cauca. Z Huila do Cauca. Za chwilę będzie Putumayo. Także to są departamenty, które są całkowicie nieturystyczne, gdzie do tej pory jeszcze jest partyzantka. No i w wielu właśnie miejscach jest tutaj armia. Często pyta, skąd jedziemy, dokąd jedziemy. Przerwa na lunch. Empanady z serem, pan de bono, to taki chlebek i kaweczka. Kolumbia jest bardzo tania, jeśli chodzi o... jeśli jecie na takich bezdrożach, naprawdę. Bo jeśli wiadomo, jesteście w Kartagenie, w Santa Marcie, w Bogocie, czy w takich innych znanych miastach, czy Medellin, czy te wioski obok Medellin, to tam jest drożej. Ale jak jesteście w takich wioskach, naprawdę, które są totalnie nieznane. Tak jak my teraz idziemy tutaj do Ekwadoru, tutaj jest zero turystyki, to tutaj jest bardzo tanio. My płacimy, na przykład teraz zapłaciliśmy 13 zł za 3 duże empanady, za porcję tutaj banana smażonego, za chyba 6 takich małych drożdżówek i za 2 kawy. Sobie wyobraźcie. I mały update z trasy. Jesteśmy już 300 km od granicy z Ekwadorem. Jesteśmy teraz w departamencie Cauca. A dzisiaj będziemy spali już w Putumayo. I jutro czeka nas bardzo długi dzień, ponieważ mamy 150 km drogi takiego, no, nie jest to off-road, ale po prostu droga szutrowa, gdzie są naprawdę, podobno jest taka trochę droga śmierci, więc zobaczymy, co to będzie z nami dwoma na jednym motocyklu i z 50 kg bagażu. Niko? Gotowy na dzisiejszy dzień? Prawie kochani. Co dzisiaj mamy? Mamy hardkorowy offroady, coś takiego. Jak to powiedzieć? Tak, hardkorowy offroad, podobno jakaś droga śmierci kolumbijska, tak? Tak. I co, jesteś podekscytowany? Zawsze kochani z tobą. Dobra, więc update, jesteśmy już w regionie Putumayo. To jest, teraz wam pokażę, to jest nasz hostelik. W takim hosteliku spaliśmy. Jesteśmy w mieście Mocoa, także dzisiaj przed nami tylko 150 km, ale pura trocza, czyli po prostu droga szutrowa cały czas. No i taka... I właśnie, nie wiemy jak ta droga szutrowa, jak te plecaki przetrwają na drodze szutrowej. Zobaczymy. Także trzymajcie kciuki za nas. Jutro powinniśmy być już w Ekwadorze. Halo, halo, cześć kochani.
Jesteśmy już na kolumbijskiej drodze śmierci, bo tak nam wszyscy mówili wczoraj, że to jest taka droga niebezpieczna. Dzisiaj jeszcze w hostelu właściciel nam mówi, że musimy bardzo, bardzo uważać, bo wszędzie trzeba uważać. Ale nie powiedziałem, na razie się nie zanosi na to, że to jest droga śmierci. Naprawdę jest mega spoko szutr, jest bardzo dużo zakrętów, są przepaści, ale są takie bramki, które wiecie, nam dają poczucie bezpieczeństwa. A to, co chciałam Wam pokazać najwięcej tutaj, to krajobrazy. Przepiękny pejzaż cały czas na drodze. Jesteśmy w wysokiej dżungli, jedziemy cały czas w górę z zakrętami. Trochę mi to przypomina boliwijską Ruta de la Muerte, czyli drogę śmierci. Jest pięknie. Tak się cieszę, że tu jesteśmy. Zupełnie coś nowego. A ten departament Putumayo, w którym teraz jesteśmy w Kolumbii, naprawdę trzeba tu wrócić i przyjechać na więcej czasu, żeby go bardziej poznać. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda droga, więc taki szutr jest na początku. Ja myślę, że to się zmieni pewnie, że będzie bardziej hardkorowo, ale zobaczymy. Zobaczymy po drodze, a tutaj takie widoki. No popatrzcie na te widoki. Pomiędzy Amazonią a Andami rozciąga się bardzo kręta droga, zwana trampoliną śmierci. To 80 km trudnej jazdy z 18 zakrętami na kilometr po jednopasmowej drodze szutrowej o szerokości mniej więcej 3 metrów. Z powodu ciągłych deszczów pył tutaj zamienia się w błoto na niestabilnym gruncie. Przez to, że droga jest położona w wysokiej dżungli i w tak zwanym mglistym lesie, panuje tutaj przez większą ilość czasu gęsta mgła. Występują osuwiska i głębokie przepaści, które pochłonęły życie wielu ludzi. Trampolina śmierci łączy miasto Mocoa, które jest stolicą departamentu Putumayo, z małym miastem San Francisco. Droga ta służy jako połączenie między przygranicznym regionem a wnętrzem kraju. Droga ta waha się od 600 metrów do 2800 metrów nad poziomem morza. Co roku na tej drodze zdarzają się wypadki śmiertelne, zazwyczaj związane z ulewami lub osuwiskami. Największa tragedia przydarzyła się tutaj w 2008 roku, kiedy to autobus spadł w przepaść 300-metrową. 22 osoby straciły wtedy życie, a 23 osoby były ranne. Dojechaliśmy na 2305 metrów nad poziomem morza i to jest najwyższy tutaj punkt na tej, powiedzmy, kolumbijskiej drogi śmierci. Myślimy. Myślimy, że to jest najwyższy punkt, tak. Bo teraz zaczęliśmy zjeżdżać, a cały czas wjeżdżaliśmy do góry. Z 600 metrów wjeżdżaliśmy do góry 1600-700 metrów. No i tak to wygląda. Jesteśmy już w mglistym lesie. Zaczynamy teraz zjeżdżać. No i powiem Wam, że trzeba uważać. Naprawdę, jak na każdych drogach trzeba uważać, ale tutaj ta droga jest bardzo wąska i zakręty są bardzo mocne, więc jak jest ktoś z drugiej strony, czasami trzeba użyć po prostu klaksonu, żeby powiedzieć uwaga i jadę, bo inaczej może być kolizja. Ale jeśli chodzi o samą drogę, o ten szutr, to jest bardzo fajny. Także bez problemu ją dacie radę zrobić, jeśli się tutaj wybieracie. Bardzo możliwe, że słyszeliście już o boliwijskiej drodze śmierci, która jest bardzo znana. Różnica między tą kolumbijską a boliwijską drogą śmierci jest taka, że w Kolumbii ta droga jest nadal w użyciu. Codziennie przejeżdżają tędy setki samochodów. Podczas gdy boliwijska droga śmierci nie jest już w użyciu. Nie trzeba jej brać, żeby gdzieś dojechać. O, jak widzicie, trzeba uważać na takie ścięcia dróg. Jak się nie patrzy, no trzeba bardzo dobrze patrzeć, bo tam można dużo polecieć w dół. Czasami po prostu w ogóle nie ma barierek. Vamos. Nie wiem, czy widzicie, jaka tu jest mgła. Także mega super, że mamy te światła, nie wiem jak one się mówią po polsku, Exploradoras. No i co, Nikuś? I nic, to jest łatwo dla nas teraz. Ja myślę, że po naszych doświadczeniach to jest łatwe. Zjeżdżamy teraz do miasteczka San Finlandia. ¿Cómo se llama?
Zjeżdżamy do San Francisco. San Francisco i stamtąd już droga ma być normalna. Zobaczcie tylko. Zmęczony? Zmęczony? No. Nie. Jednak jesteśmy mucho wyżej. Mucho. Jesteśmy na 2800 metrów nad poziomem morza. Troszkę się rozjaśniło, nie ma już takiej mgły. Już jesteśmy którą? Trzecią? To znaczy, że nie było przełęcz. Nie była przełęcz tam, no. Może tu jest? Chyba Nie wiem, tak. zobaczymy, bo teraz jest zjazd w dół. Ale już 3:00, 3,5 godziny już jedziemy tą drogą. Tak. Lataliśmy dronem, robiliśmy zdjęcia, więc w sumie dużo czasu nam zeszło na to. O, jest słońce, kochanie. Tak! My jesteśmy iguany na słońcu. Napełniamy nasze baterie. Uwaga, uwaga! Wjeżdżamy na asfalt! Voilà! Także asfalt jest dobry w San Francisco. Hej kochani, dzisiaj najważniejszy dzień. Dzisiaj mamy przekroczyć granicę z Ekwadorem. Mamy 80 km do granicy. Mega się stresujemy, bo jak wiecie, jesteśmy nielegalnie w Kolumbii. Nie mamy pojęcia, co powiedzą na granicy. Także jest 6 rano. Jedziemy i będę dawać znać co i jak. A jedziemy z Pasto. Pasto to jest stolica departamentu Nariño. Trzymajcie kciuki. Gotowi do drogi, motocykl tak samo, zrobiliśmy jeszcze zdjęcia całego motocykla, zrobiliśmy zdjęcie numeru rejestracyjnego i całego motocykla, usłyszeliśmy, że to potrzebujemy na granicy. Jesteśmy bardzo ciepło ubrani, jak widzicie, jestem w mojej mega zimowej kurtce w góry, ponieważ podobno ma być tam, droga jest, w Ipiales jest bardzo zimno i droga jest, dzisiaj będzie padać podobno. Wczoraj całą noc padało, więc trochę się boimy, bo deszcz jest najgorszy na motocyklu. No ale jedziemy, stres duży jest. Mam nadzieję, że się wszystko uda. O 6 rano wyjechaliśmy z Pasto do Ipiales, najwyżej położonego miasta w Kolumbii, które graniczy z Ekwadorem. Droga zajęła nam mniej więcej 1,5 godziny. Mieliśmy nadzieję, że tego samego ranka przekroczymy granicę. Ale o tym, co się działo na granicy, dowiecie się dopiero za tydzień. Do zobaczenia!